Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam trochę Bristolu i opowiem ciąg dalszy historii związanej z katedrą bristolską i chrześcijaństwem w Anglii w tamtych czasach. Zaczniemy od roku 1140 naszej ery, kiedy to lokalny kupiec o imieniu Robert Fitzhardinge rozpoczął budowę klasztoru w miejscu, które obecnie jest bristolską katedrą. Społeczność ta składała się z kanoników regularnych, księży przestrzegających zdyscyplinowanego stylu życia opartego na naukach świętego Augustyna. Pierwsi kanonicy zostali sprowadzeni z Saint-Victor w Paryżu, jednego z najwcześniejszych europejskich uniwersytetów, a w latach 1158-1160 naszej ery ich kościół został ukończony na potrzeby nabożeństw. Kapitularz jest najstarszą zachowaną budowlą w tym miejscu, pochodzącą z około 1160 roku naszej ery i jest przykładem architektury romańskiej, charakteryzującej się zaokrąglonymi łukami i misternymi dekoracjami. Kolejną jest Magna Carta. Jest to królewski przywilej ustanowiony przez króla Jana z Anglii 15 czerwca 1215 roku. Niepopularny monarcha, znany z wysokich podatków i kosztownych nieudanych przedsięwzięć zagranicznych, stanął w obliczu groźb rebelii ze strony baronów, czyli członków szlachty. Aby pośredniczyć w pokoju, kardynał Stephen Langton, arcybiskup Canterbury, opracował ten przywilej, który obiecał ochronę praw kościelnych i zabezpieczenia przed bezprawnym uwięzianiem baronów. Niestety, żadna ze stron nie dotrzymała swoich zobowiązań, co doprowadziło do wielokrotnych renegocjacji. Dziś Magna Carta jest uznawana za dokument przełomowy, stanowiący jedną z pierwszych prób w historii, aby zapewnić sprawiedliwe stosowanie praw wobec wszystkich osób, a nie tylko tych bogatych lub wpływowych. Istnieją 4 oryginalne kopie. 2 znajdują się w British Library. Trzecia, i to jest właśnie ta, którą osobiście miałam okazję zobaczyć kilka lat temu, mieści się w katedrze w Salisbury i ostatnia w zamku w Lincoln. W 1534 roku król Henryk ogłosił się najwyższą głową kościoła w Anglii, zrywając więzi z papieżem i Rzymem. Chociaż przede wszystkim chodziło o spory dotyczące ważności jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską wraz z jego pragnieniem rozwodu, ten nowy kościół odzwierciedlał również reformy zainspirowane przez Marcina Lutra i innych europejskich teologów w tamtej epoce. Kaplica Starszej Damy należy do najstarszych części katedry, zbudowana w 1220 roku i prezentująca gotycki styl architektoniczny. Charakteryzuje się ostrymi łukami i niezależnymi filarami. W kaplicy znajdują się misterne rzeźby, w tym małpa grająca na dudach, baran ze skrzypcami i zielony człowiek, przedstawiany jako twarz z liśćmi wyłaniającymi się z ust. Zieleni ludzie to starożytne przedstawienia odrodzenia i odnowy, prawdopodobnie poprzedzające chrześcijaństwo, ale później przyjęte jako symbole zmartwychwstania Chrystusa. Położony bezpośrednio po drugiej stronie College Green od katedry znajduje się szpital świętego Marka, obecnie nazywany kaplicą Lorda Burmistrza. Te 2 instytucje ściśle ze sobą współpracowały, a szpital zapewniał codzienne wyżywienie i opiekę dla maksymalnie 100 osób. Marcin Luther był niemieckim mnichem, który wyrażał obawy dotyczące funkcjonowania Kościoła rzymskokatolickiego. Szczególnie krytycznie odnosił się do odpustów, płatności dokonywanych w celu zapewnienia odpuszczenia grzechów. Pomimo nakazów aresztowania, Luter odłączył się od Kościoła rzymskokatolickiego i zyskał poparcie wielu osób, które dążyły do jego reform,
Ci zwolennicy ostatecznie stali się znani jako kościoły protestanckie. Reformy zapoczątkowane przez Henryka VIII w latach 30. XVI wieku doprowadziły do zamknięcia wszystkich angielskich klasztorów, z których wiele niestety zostało zniszczonych. W 1539 roku kanonicy Augustianie zostali rozwiązani i otrzymali emerytury. W 1542 roku Henryk ustanowił diecezję w całej Anglii. Każda diecezja wymagała katedry. W związku z tym niektóre dawne opactwa zostały zachowane. Bristol był wśród tych ocalałych. W ten sposób powstała katedra w Bristolu, poświęcona świętej i niepodzielnej Trójcy, społeczności zarządzanej przez księży pod przewodnictwem dziekana, którzy mieszkali w indywidualnych rezydencjach, a nie w kwaterach komunalnych. Ten układ był kolegialny, a nie monastyczny i zainspirował nazwę obszaru na północ od katedry College Green w takiej formie, w jakiej funkcjonuje do dziś. Obok opactwa świętego Augustyna, szpital świętego Marka zakończył działalność w 1539 roku, kiedy Henryk VIII zdystansował się do katolicyzmu rzymskiego, aby ustanowić Kościół Anglii. W 1541 roku Rada Miasta Bristol nabyła The Hospital of St. Mark za 1000 funtów. Była to równowartość dzisiejszych 700 000 funtów. Przez 2 stulecia po tym nabyciu różne organizacje korzystały zarówno ze szpitala, jak i z kaplicy. Wśród nich były Queen Elizabeth Hospital School for Boys, Redmates High School and the Society of Merchant Venturers. Organy, które obecnie znajdują się w katedrze, zostały ukończone w 1685 roku, po tym jak zostały zamówione w 1682 przez Renata Harrisa, znanego budowniczego organów, powszechnie szanowanego w tamtej epoce, który budował również instrumenty dla innych katedr, takich jak Salisbury i Winchester. Te nowe organy zachowały swoją oryginalną formę przez cały wiek dzięki wyjątkowemu kunsztowi wykonania. Modyfikacje miały miejsce w latach 1780–1838 i obejmowały dodatkową klawiaturę wraz z 10 nowymi piszczołkami. Od tego czasu organy przeszły drobne renowacje, aby zachować ich stan. W latach 2024–2025 doświadczeni budowniczowie Harrison & Harrison dokładnie rozmontują dom w celu czyszczenia i napraw, a następnie ponownie go złożą, aby przetrwały kolejne pokolenia. Po sporze z dziekanem i kapitułą katedry, burmistrz i korporacja zaprzestali odprawiania nabożeństw w katedrze i zaczęli uczestniczyć w nabożeństwach w kaplicy lorda burmistrza. Rewolucja przemysłowa przyniosła znaczące postępy techniczne, które zmieniły niemal każdy aspekt życia w Wielkiej Brytanii, wpływając na pracę, dietę i transport. Wynalezienie maszyny parowej w 1778 roku, która opierała się na węglu, doprowadziło do wzrostu liczby miejsc pracy w górnictwie węglowym. W tym okresie po raz pierwszy towary zaczęto produkować w fabrykach. Jednak zarówno kopalnie, jak i fabryki stwarzały ogromne zagrożenie dla pracowników, co skutkowało licznymi ofiarami śmiertelnymi. Dzieci były często zmuszane do długiej pracy w trudnych warunkach. Ci, którym udało się przeżyć, otrzymywali skromne wynagrodzenie, co prowadziło do niskiego standardu życia klasy robotniczej. Część kapitału, który napędzał rewolucję przemysłową, pochodziła z handlu niewolnikami. Kupcy zaangażowani w ten handel zgromadzili znaczne bogactwo i reinwestowali część swoich zysków w postęp technologiczny w Wielkiej Brytanii. Ponieważ Bristol był kluczowym ośrodkiem handlowym, znaczna część jego dobrobytu gospodarczego wynikała z tego handlu. Podczas rewolucji przemysłowej miasta takie jak Bristol doświadczyły szybkiego wzrostu populacji. Na przykład populacja wzrosła z około 20 000 w 1701 roku
do 64 000 ponad wiek później. Przez większą część XVIII wieku istniał niewielki sprzeciw wśród Europejczyków i Amerykanów wobec niewolnictwa. Wielu zwolenników identyfikowało się nawet jako chrześcijanie. Jedną z godnych uwagi postaci był Edward Colston, żyjący w latach 1636–1721. Był to bogaty kupiec z Bristolu, który pogodził swoje zaangażowanie w niewolnictwo ze swoimi chrześcijańskimi przekonaniami. I tym to akcentem zakończymy dzisiejszą historię, a resztę bristolskich dziejów opowiem Wam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że podobają się Wam przynajmniej niektóre z historii, które Wam tutaj przedstawiam. I jeśli tak, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, za co z góry dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!